Lovable daje Ci 5 kredytów na build dziennie, za darmo. Wydałem je na jedną prostą tablicę zadań. To ten sam ekran, 35 minut później. 0. Jest liczba, której Lovable nie pokazuje na stronie cennika. To różnica między reklamowanymi $25 a realnym kosztem ukończenia aplikacji. Pokażę Ci dokładnie, skąd bierze się ta liczba w 3 minuty. A potem jest taki dzień w kwietniu tego roku, o którym Lovable wolałby, żebyś zapomniał. Zbudowałem na tym prawdziwą aplikację, od początku do końca. Nie demo, nie landing page na zrzut ekranu. Ta recenzja opiera się na liczniku kredytów, nie na cenniku. 4 rzeczy i możesz iść coś budować. 1. Ile realnie kosztuje aplikacja w kredytach? Konkretne liczby. 2. Pełna historia bezpieczeństwa. Co poszło nie tak i co od tamtej pory naprawili. 3. Dokładny moment, w którym powinieneś odpuścić Lovable i przenieść się gdzie indziej. I 4. Kto powinien całkowicie odpuścić to narzędzie? Zrobię to zanim powiem Ci, kto powinien je kupić. Zanim zaczniemy, krótkie zastrzeżenie. Link do Lovable w opisie to link afiliacyjny. Jeśli się zarejestrujesz, dostanę prowizję, bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Oto, co to zmienia w najbliższych 10 minutach. Łącznie z częścią, gdzie mówię, nie kupuj tego. Wolę, żebyś ufał liczbom, niż klikał w link. Oto część, która zasługuje na hype. 1 prompt, zwykły angielski. Lovable pisze frontend w React i Tailwind, podpina backend Supabase i buduje bazę danych. Dodaje system logowania i wdraża całość pod aktywny adres. To aplikacja w sieci pod własnym URL-em. A tu zakładam konto w aplikacji, której godzinę temu nie było. Full stack. To nie makieta ani prototyp do tłumaczenia ludziom. Jakieś 20 minut i było live. 2 rzeczy Lovable robi lepiej niż niemal wszystko w tej kategorii. Po pierwsze, design. Większość AI builderów daje coś, co krzyczy szablon. Domyślny output Lovable wygląda, jakby dotknął go projektant. Po drugie, kod należy do Ciebie. To ich własna odpowiedź, na ich własnej stronie z cenami. Synchronizacja z GitHubem, jedno kliknięcie i masz to. React, TypeScript, Tailwind. To ważne, wrócę do tego później z powodu, którego się nie spodziewasz. To było pierwsze 20 minut. A teraz pogadajmy o rachunku. Bo tego nie pokaże Ci żadna recenzja Lovable, ile kosztuje skończenie czegoś. Większość myśli, że $25 to budowanie. Nieprawda. To jedna pula kredytów, która pokrywa 3 rzeczy. Budowę aplikacji, jej działanie po wdrożeniu i funkcje AI, których używają Twoi użytkownicy. To nie moje ujęcie, to ich zdanie, z One Balance. Więc gdy przyjdzie pierwszych 100 użytkowników, Twój budżet na budowę się kurczy. Oto oficjalne przykłady od Lovable. Zmiana koloru przycisku, pół kredytu. Dodanie logowania, 1 i 1/5. Landing page z grafikami też. Tablica zadań z początku filmu wyszła na 6,7. Ciągle brzmi tanio. Teraz zwiększ skalę. Twórcy śledzący liczniki mówią, jednostronicowe MVP to 30-60 kredytów. A 3-stronicowa apka z logowaniem i bazą 150 do 250. Plan, który wszyscy podają, daje Ci $100 miesięcznie. Przeczytaj to jeszcze raz. To, co ludzie najczęściej budują, nie mieści się w planie, z którym jest sprzedawane, więc otwierasz ich listę i wchodzisz szczebel wyżej. 400 kredytów. $100 miesięcznie. To liczba, której nie ma na stronie cennika. I nie zobaczysz, ile prompt kosztuje, zanim go wyślesz. Zobaczysz to dopiero po fakcie. Menu z 3 kropkami pod każdą odpowiedzią. A Lovable zatrzyma się i zapyta, zanim wiadomość wyda ponad 20. Jeszcze jedno, zanim gdzieś pójdziesz. Darmowe kredyty resetują się o północy UTC. Nie kumulują się. Więc nie wierz mi na słowo. Link w opisie otwiera darmowy plan. Bez karty, 5 kredytów dziennie. Odpal ten sam prompt i patrz na swój licznik. Jeśli spali się szybciej niż mój, właśnie zaoszczędziłeś $25. Ale pieniądze to nie największy powód, dla którego niektórzy z Was powinni od tego uciec. Pamiętasz ten dzień w kwietniu, o którym wspomniałem na początku? Oto co się stało. I to jest część tej recenzji, o której nikt inny nie chce nagrać wideo. Zaczyna się w 2025 roku. Pewien badacz bezpieczeństwa grzebał w aplikacji zbudowanej przez kogoś za pomocą Lovable. Odkrył, że może pobrać całą bazę użytkowników. Bez hasła, bez hakowania. Zbudował więc skaner i uruchomił go na 1645 projektach Lovable. 170 z nich, mniej więcej co 10, miało całkowicie otwarte bazy danych. 303 otwarte punkty dostępu. Imiona, e-maile, numery telefonów, klucze API i dane finansowe. W niektórych można było zmienić status płatności zamówienia. A jego skaner sprawdzał tylko strony główne. Nigdy nie próbował tych po zalogowaniu. Więc 170 to dolna granica, nie całkowita liczba. Lovable temu zaprzecza. Twierdzą, że ochrona danych to zadanie każdego klienta z osobna. A ocena ważności 9.3 pochodzi od Mitre. NIST w ogóle tego nie ocenił. Oto dlaczego, po ludzku. Twoja apka gada z bazą przez klucz w kodzie frontendu. Każdy może odczytać ten klucz. Tak to jest zaprojektowane.
Jedyne co dzieli obcego od userów to reguła zwana Row Level Security. Lovable pisze te reguły za ciebie, ale nie gwarantuje, że są poprawne. Więc jeśli trzymasz prawdziwe dane userów, sprawdź to sam. Potem, w kwietniu tego roku, badacz odkrył, że historia czatów i kod w publicznych projektach były czytelne dla każdego zalogowanego. Ich raport mówi, że pierwsze zgłoszenie przyszło 22 lutego. Sprawa wyszła na jaw 20 kwietnia. To 57 dni. Wypuścili poprawkę w 2 godziny. A potem opublikowali to. Ich słowa nie moje. Pierwsza reakcja była lekceważąca i nie uznała realnego problemu. To więcej niż robi większość firm. Dziś nowe projekty są domyślnie prywatne. Przed publikacją jest skaner bezpieczeństwa i wymieniają 4 certyfikaty zgodności. Uczciwe zastrzeżenie. Ten skaner głównie sprawdza, czy zasady istnieją, a nie czy napisałeś je poprawnie. Płatności obsłużone. Bezpieczeństwo obsłużone. A teraz część, o której prawie nikt nie mówi, jest jedna sytuacja, gdzie Lovable kosztuje połowę tego, co myślisz. 5 rzeczy, które zmniejszają zużycie kredytów. Nauczyłem się ich wszystkich na własną kosztowną lekcję. Po pierwsze, planuj zanim zaczniesz pisać prompty. Najpierw zapisz, co aplikacja ma robić. Poza Lovable. Niejasne prompty kosztują cię 2 razy więcej. Po drugie, grupuj swoje zapytania. 10 małych próśb kosztuje znacznie więcej niż jeden konkretny akapit. Po trzecie, używaj edytora wizualnego do wszystkiego kosmetycznego. Kolory, odstępy, tekst, edycje wizualne nie kosztują kredytów w ramach dziennego limitu. Oto ja, robiący to drogo, zmieniam kolor przycisku za pomocą promptu. Zadziałało. Wyszło też z tego samego salda, które widziałeś jak spada do zera. Po czwarte, gdy coś się psuje, cofnij zmiany. Nie kłóć się ze sztuczną inteligencją. Traci kontekst przy większej liczbie plików i przywraca już naprawione bugi. Piąte, gdy bug przetrwa 3 próby, eksportuj do GitHuba i napraw gdzie indziej. Te 5 wskazówek zmniejszy twoje wydatki. Nie naprawią głównego problemu. Nadal nie zobaczysz ceny prompta przed wysłaniem. To realne ograniczenie i nie będę udawał inaczej. Oto co warto wiedzieć o darmowym planie. 5 kredytów dziennie, limit 30 miesięcznie, dzienne resetują się o północy. Czyli darmowy plan jest darmowy tylko gdy zaczniesz go używać. Otwórz w nowej karcie i wypróbuj jedną z tych 5 na świeżo. Oto framework, którego nikt ci nie daje. Lovable to najszybsze narzędzie na świecie do pierwszych 80%. Ostatnie 20% to miejsce, gdzie ludzie tracą setki dolarów. 4 sygnały, że czas odejść. Ten sam bug wraca po raz trzeci. Potrzebujesz czatu na żywo, współpracy w czasie rzeczywistym, WebSocketów. Musisz podłączyć API inne niż Supabase. Albo potrzebujesz Vue, Svelte lub natywnej aplikacji mobilnej. Lovable obsługuje tylko React dla sieci. Gdy natkniesz się na któryś z tych problemów, wyeksportuj do GitHuba, otwórz w Cursorze lub Cloud Code i tam dokończ. To nie jest porażka, to jest właśnie ten workflow. Powiedziałem, że zrobię to, zanim powiem ci, kto powinien to kupić. Są 4 grupy, które powinny całkowicie pominąć Lovable. Potrzebujesz natywnej aplikacji na iPhone'a lub Androida. Buduje tylko dla sieci, kropka. Twój istniejący projekt nie jest w React. Możesz zaimportować repo, ale tylko React, TypeScript i Vite. Vue, Svelte, Angular ani Rails nie zadziałają. Twoja aplikacja ma skomplikowaną logikę wieloetapową, warunkowe ceny, złożony stan. Właśnie tam AI produkuje coś, co wygląda poprawnie, ale nie jest. I potrzebujesz przewidywalnego miesięcznego rachunku. Jeden twórca śledził 10 prawdziwych projektów. 38 kredytów za stronę do zbierania leadów. 812 za narzędzie do fakturowania. Jeśli stała kwota ma dla ciebie znaczenie, narzędzie z ryczałtem to uczciwa odpowiedź. Jeśli jesteś w którejś z tych 4 grup, zamknij kartę. Mówię poważnie. Ta sytuacja, o której wspomniałem. Jeśli jesteś studentem, zweryfikuj swój e-mail uczelniany na stronie studenta Lovable. To obniża pro o połowę, $12,50 miesięcznie, przez rok. A jeśli wiesz, że będziesz używać tego przez rok, sam przełącznik mówi, że plan roczny daje 2 miesiące gratis. Jedna kolejność działań. Najpierw zweryfikuj status studenta, potem upgrade'uj. Oto werdykt. Lovable to najszybszy sposób, jaki znam, żeby przejść od pomysłu do działającej aplikacji. To też najdroższy sposób na wydanie 6 miesięcy przy budowaniu jednej. Używaj tego jako akceleratora, nie adresu zamieszkania. Founderzy testujący pomysł, product managerowie potrzebujący czegoś klikalnego, deweloperzy omijający boilerplate, warte te $25. Dla kogoś, kto potrzebuje gotowego produktu na poziomie produkcyjnym, nie jest. Ostatnia rzecz i puszczam cię. Kredyty cię zaskoczą. Mnie zaskoczyły, a wiedziałem, w co się pakuje. I dokładnie dlatego powinieneś zacząć od darmowej wersji, a nie od karty kredytowej. Więc 2 opcje. Opcja pierwsza. Masz pomysł i jeszcze nic nie zbudowałeś. Darmowy plan, pierwszy link w opisie. Bez karty kredytowej, 5 kredytów dziennie. Odpal prompt wcześniej i obserwuj swój licznik. Drzwi drugie. Już budujesz i uderzyłeś w ścianę kredytów. Już wiesz, jaki plan potrzebujesz. Student? Najpierw zweryfikuj. Pewny co do roku? Bierz roczny. Tak czy siak, pierwszy link tam na dole. Ten sam link, oboje drzwi. Jedna prośba, zanim znikniesz. Wrzuć komentarz, ile kredytów kosztowała cię pierwsza apka. Zbieram realne liczby z realnych projektów, bo uczciwych danych praktycznie nie ma. A jeśli chcesz porównanie Lovable z narzędziami dla zaawansowanych, jest tutaj.